Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Estonii, o kraju, który chyba jest jednym z tych najbardziej zagrożonych atakiem przez Rosję. Co tam się dzieje? Do jakiego typu działań rosyjskich już dochodzi? Jak Estończycy się na to przygotowują? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem, który jest tam na miejscu, w Estonii. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. To dzięki Państwu mogę ten program prowadzić. Wasze wsparcie jest niezwykle szlachetne. Pozwala temu programowi być całkiem niezależnym. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Każde wsparcie bardzo doceniam. A teraz łączę się z Stalinem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Aleksander Olech, Defense24, Baltic Defense College, ekspert do spraw bezpieczeństwa, doktor. Dzień dobry, Olku. Dzień dobry, kłaniam się, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. Powiedz, jaka jest w ogóle atmosfera w Tallinie, w Estonii, na ile temat wojny jest tam tematem codziennych rozmów? Temat wojny wybrzmiewa tak naprawdę od kilkunastu lat, nawet przed sytuacją z 2022 roku. Na pewno jest troszeczkę spokojniej w kontekście tego, co mogłoby się wydarzyć, dlatego że przypomnijmy słowa samego Zełenskiego, który czy straszył, czy próbował też zaciągnąć tutaj wsparcie od krajów bałtyckich, ale powiedział, kolejne są kraje bałtyckie, oczywiście na czele z Estonią. Myślę po tylu latach, gdy i mieszkałem w Estonii, i też bardzo regularnie ją teraz wizytuję, że społeczeństwo troszeczkę się, brutalne słowo, ale przyzwyczaiło do tej sytuacji. Słynne myśliwce, które mieliśmy ostatnio nad Estonią, 3 rosyjskie, warto dodać, że to było ponad 40 już razy od 2014 roku. Tak samo wpłynięcia różnych okrętów czy fregat na wody tutaj estońskie, to się regularnie powtarza, więc społeczeństwo bardzo mocno to odczuwa, jeśli chodzi o sytuację taką bezpieczeństwa, ale też jest to coś powtarzalnego i się po prostu do tego przyzwyczajają. Jeśli chcielibyśmy to przełożyć na grunt polski, to jeśli Państwo sobie włączą jakiekolwiek media w internecie, strony informacyjne, nawet generalnie takie, gdzie są sport, pogoda i kwestie żywienia, to tam zawsze na tym top 3 wybrzmiewają właśnie kwestie bezpieczeństwa. Podobnie jest w Estonii, ale jeszcze bardziej. Dla nich jest to coś codziennego, dla nich to też jest taki sąsiad bardzo bliski. Dla nich, pamiętajmy o tym, to jest też mniejszość rosyjska, która tutaj jest w Estonii, więc tych elementów jest wiele, ale Estończycy czują się, wydaje mi się, jako społeczeństwo gotowi, ale też przygotowani w takim sensie, że jednak ta sytuacja jest dla nich inna. Co to oznacza? Jeśli cokolwiek by się działo, jednak kraj jest mniejszy, te zdolności militarne ma też mniejsze, więc swego rodzaju akceptacja po prostu ich stanu tutaj nastąpiła, więc nerwowość jest, rozmowy są, ale raczej w kontekście mobilizacyjnym, bycia odważnym i takim, że ta Estonia, choć mała, niektórzy krytycy mówią, że taki piesek mały, który szczeka, ale ja powiem z mojej oceny, że raczej taki, który potrafi ugryźć, ale też taki, który jest dość dumny w tym swoim działaniu. Rozumiem, że rozmawiasz często z oficerami, z żołnierzami, bo też tam prowadzisz wykłady. Powiedz, jak ludzie, którzy zawodowo zajmują się bezpieczeństwem, postrzegają w ostatnich tygodniach zagrożenie jakiegoś ataku ze strony Rosji. No, mówiło się kilka dni temu o tym, że pojawiły się zielone ludziki gdzieś w okolicach granicy. Jeśli możesz opowiedzieć, co to było i jak to interpretują specjaliści, ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem w Estonii?
No, mam taką przyjemność lub różnie to można nazwać, ale jako badacz mam możliwość spotykania się oczywiście z wyższymi oficerami, ale też mamy tutaj szefa sztabu, z którym można porozmawiać. Też sam szef sztabu wizytował choćby Polskę i Defense24 na naszej konferencji, więc to też jest ta regularność. Jest tutaj minister obrony, z którym też miałem przyjemność spotkać się po raz kolejny i nie wynika to z faktu, że tak łatwo spotkać ministra obrony, tylko kraj jest niewielki, a i tych inicjatyw bezpieczeństwa też nie jest tak wiele, więc to po prostu jest dla mnie ogromna przyjemność, to jest zaszczyt po prostu z takimi osobami rozmawiać, no bo jest to coś niespotykanego, a oni jako pierwsi przekazują tak naprawdę te informacje i całą tą wizję estońską i faktycznie jest duży niepokój, jeśli chodzi o powtarzalne działania Federacji Rosyjskiej, dlatego, że tak jak wspomniałeś, wyżsi oficerowie, ale też wszyscy wokół szefa sztabu, ministra obrony, ale też przy wywiadzie estońskim podkreślają, że jeśli miałoby dojść do jakiegokolwiek rosyjskiego ataku na Estonię, stricte Estonię, to będzie to poprzedzone konkretnymi działaniami, bardzo wzmożonymi, hybrydowymi. Tutaj słynne działania hybrydowe, ta definicja jest dość szeroka, ale to mamy na myśli oczywiście pojawianie się żołnierzy. Co widzieliśmy, za chwilę do tego wrócę, właśnie jakieś myśliwce, duże ataki na infrastrukturę krytyczną, w tym też ataki cyber i właśnie pojawienie się obecności wojskowej w kilku obszarach. Więc na ten moment Estończycy nie przewidują, podkreślam, nie przewidują ataku rosyjskiego na Estonię czy kraje bałtyckie. Ta perspektywa, którą nakreślano w 2022-2023 roku, czyli 2 lata, ona się nie spełniła i Estończycy stopniowo to wygaszali, troszeczkę uspokajali i teraz ten termin też się przesuwa, więc Estończycy mają świadomość, że do takiego ataku mogłoby dojść, bo Rosja jest nieprzewidywalna, ale w tym momencie zakładają, że na pewno ten najbliższy rok jest bezpieczny, jeśli chodzi o Estonię. Oczywiście prowokacje, próby podważenia tutaj zdolności estońskich, czy też również takie ataki, które w przeszłości nazwalibyśmy elentami wojennymi, teraz nazwiemy po prostu wojną hybrydową, to się będzie powtarzało i w różnym stopniu nasilało. Teraz tak, odpowiadając na te pytania, co się działo ostatnio, to też warto nadmienić, że kluczowe oczywiście dla pozycji Estonii jest jej położenie geograficzne, więc Państwo sobie spojrzą na mapę, mam nadzieję Igor rzuci nam może zdjęcie, to też ma wiele zależności, tak zwanych plusów, minusów. Największym atutem, może szczęściem Estonii jest to, że dołączyła Finlandia i Szwecja. I właśnie te 2 kraje, które tworzą teraz to słynne Morze NATO, czy też jak my mówimy czasami Morze Bałtyckie, to jest ogromny atut dla Estończyków, bo ktoś odczuwa to zagrożenie od Rosji w tak dużym stopniu, jak właśnie Estonia. Przecież pamiętajmy, Finlandia ma 1300 kilometrów granicy z Rosją. Też słynna finlandyzacja, która miała nastąpić ze strony Rosji. To cała rywalizacja, która trwa teraz, więc Finlandia to zagrożenie rozumie. I teraz Estonia w ostatnich latach była jednym z głównych celów tych rosyjskich ataków. Przypomnę, i tu Państwa odsyłam do literatury stricte cyberbezpieczeństwa, ale Estonia wykonała ogromną pracę, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Finalnie ma też na swoim terytorium Centrum Cyberbezpieczeństwa NATO. To jest takie centrum eksperckie pod auspicjami NATO, które właśnie jest tutaj w Tallinie. Niesamowite centrum, polecam Państwu sprawdzić je. Tutaj też w tym centrum regularnie odbywają się choćby ćwiczenia, czy też zawody dotyczące właśnie cyberbezpieczeństwa. Tutaj oczywiście muszę dodać, że Polska jest jednym z najlepszych i najbardziej fenomenalnych państw, jeśli chodzi o te zdolności cyber. W ostatnim roku zajęliśmy 2. miejsce, będąc właśnie w zespole z Francuzami. Wygrali Niemcy, ale tu mogę powiedzieć, że wygrali tylko dlatego, że mieli wsparcie od Singapuru. Co ciekawe, wracając do wątku poprzedniego, w tym roku Polska będzie znowu w tych zawodach startowała, oczywiście predestynuje do zwycięstwa, a będzie w zespole z kim? Z Finlandią, więc jakoś nas łączą te kraje nordyckie. Więc mamy to Centrum Cyberbezpieczeństwa NATO i Estonię, która od lat widzi zagrożenie. No i nagle w ostatnich tygodniach, co wpisuje się w te zagrożenia, o którym mówią służby, o którym mówi minister obrony, o którym mówi szef sztabu, pojawia się przy granicy z Rosją, na takim wysuniętym buciku Sana, pojawiają się żołnierze bez dystynkcji, bez tak naprawdę flag, bez jakichś oznaczeń. Są to żołnierze rosyjscy, po stronie rosyjskiej, jest ich kilku, następnie kilkunastu.
I proszę sobie wyobrazić, jaka musiała być reakcja tutaj na miejscu, bo oczywiście informacja od razu obiegła świat, ale od razu przypomniał się 2014 rok. Nie było może popłochu, ale było ogromnie zdenerwowanie i potrzeba reakcji. Finalnie nic się nie wydarzyło. Sytuacja była oczywiście wygaszona, że Rosjanie takie manewry wykonują, ale my nawet tutaj w Europie i w Polsce mieliśmy to takie zastanowienie, czy to nie jest jakiś początek. Estonia oczywiście kontroluje cały czas tę granicę, no ale jednak kolejny taki charakter to coś, co jest denerwującego, zwłaszcza, że kilka tygodni wcześniej 3 rosyjskie myśliwce przeleciały przecież nad Estonią ponad 12 minut w przestrzeni powietrznej. I co ciekawe, tydzień temu pływająca łódź właśnie tutaj między Estonią a Rosją, wpływająca na wody estońskie, a na tej łodzi co? Flaga Wagnera. Więc ten słynny Wagner, o którym tak wiele mówimy przecież, że w Afryce Wagner, że na Białorusi Wagner. W Polsce przecież mieliśmy osoby, które były identyfikowane jako członkowie grupy Wagnera. Następnie wrócili do macierzy na Białoruś, później do Rosji, więc ten Wagner nagle pojawił się tutaj w Estonii. Więc mamy żołnierzy pojawiających się przy granicy, mamy myśliwce, mamy kolejne ataki cyber, mamy też informacje, że rosyjskie służby próbują coraz mocniej odbudowywać się w Estonii, bo tutaj ważna informacja dla Państwa. Gdy doszło do ataku rosyjskiego na Ukrainę, tej pełnoskalowej wojny, to bardzo mocno tutaj skupiły się służby w Estonii, żeby wygasić tę obecność rosyjską. Bardzo mocno. No ale po kilku latach to powolutku gdzieś się odbudowuje. Niestety, ja piszę teraz taki dość duży raport o atakach hybrydowych rosyjskich na Polskę i to trzeba niestety podkreślić. Jeśli zobaczą Państwo zatrzymania w Polsce osób, które realizują działania czy sabotażowe, czy na rzecz Federacji Rosyjskiej, czy szpiegowanie, to dominująca część zatrzymanych osób w Polsce to nie są obywatele Federacji Rosyjskiej. To są obywatele Ukrainy lub po prostu mają paszporty ukraińskie. I od razu analogia do tej sytuacji jest taka, że również na terytorium Estonii tu rosną obawy, że będą realizowały działania po prostu osoby z paszportami ukraińskimi. Na ten moment finalizując, sytuacja się uspokaja, ale jest oczekiwanie na kolejne prowokacje. Na pewno będą kolejne myśliwce, są duże obawy o drony wlatujące i spadające i finalnie też to, jak będzie postępowało rozpoznanie zdolności militarnych Estonii, bo przypomnę, w Estonii mamy jeszcze wojska zagraniczne i generalnie Estonia cały czas się zbroi, więc tutaj jest obawa, że Rosja ma dużą wiedzę po prostu o zdolnościach estońskich, ale też Estonia, i myślę, że to będzie dobra klamra, gdyby jakakolwiek sytuacja wojenna się rozpoczęła, to Estonia mówi wprost, Tallinn mówi wprost, obywatele estońscy mówią wprost, my od razu odpowiadamy, po prostu wszystko albo nic. Czyli jeśli wleci samolot na większą głębokość na terytorium Estonii, zapowiadają, że on zostanie zestrzelony? To jest bardzo dobre pytanie. Miałem ogromną przyjemność być na spotkaniach z szefem sztabu Finlandii, kiedy była sytuacja z myśliwcami wchodzącymi w estońską przestrzeń powietrzną. I teraz problem jest taki. Estonia nie ma zdolności własnych do zestrzeliwania rosyjskich myśliwców. I teraz tę sprawę analizowało bardzo wiele osób na czele z Aleksusem Grynkiewiczem, czyli szefem sztabu na Europę, NATO, też oczywiście Finowie, Estończycy, my Polacy. Finalnie w ramach NATO nie ma playbooku, nie ma instrukcji, jak reagować na konkretne działania Rosji, które tak ewoluują. Są schematy, są idee, ale to są sekundy. Polski szef sztabu mówi wprost, że to są sekundy na podjęcie decyzji. Teraz jeśli chodzi o zestrzeliwanie. Konsensus, jeśli może jakikolwiek konsensus tutaj, czy raczej porozumienie, jest takie, że trzeba deeskalować. Deeskalujemy. Estończycy, wielokrotnie to wybrzmiało, oni chcieliby od razu atakować. To jest może też taka przywara Estończyków, że oni nie mają własnych zdolności, a chcą po prostu ostrej odpowiedzi, agresywnej odpowiedzi, wszystko dla Ukrainy. No tylko tu jest problem, panie redaktorze i też szanowni państwo. Jeśli nie masz własnych zdolności, to nie możesz naciskać na Finów, Francuzów, Amerykanów, że nagle walimy wszystkim w Rosję. No jest to niewspółmierne do swoich własnych zdolności. Teraz tak, myśliwiec pojawiający się nad Estonią, no to tutaj Estonia jest zależna od wojsk wysuniętych. Tu mają oczywiście HIMARSy, mają Cezary, ale to jest za mało. Ale są Amerykanie, są Brytyjczycy, są Francuzi, tylko teraz Estonia musi być zależna od tego, co stwierdzą sojusznicy. I teraz tak, zestrzeliwanie myśliwca. Kilka elementów. Po pierwsze, sprawdza się, czy ten myśliwiec jest uzbrojony, jak bardzo jest uzbrojony. Następnie, jaką ma trajektorię lotu, gdzie zmierza.
3, czy odpowiada, jakkolwiek odpowiada na próbę nawiązania kontaktu. 4, jak reaguje na nasze działania i manewry, bo jeśli nie ma kontaktu, jest mocno uzbrojony, generalnie porusza się w kierunku wchodzącym, nie opuszcza strefy powietrznej, można wykonać bardzo agresywny manewr myśliwiec przeciwko myśliwcowi. Jeśli tutaj też nie ma reakcji, wtedy dopiero następuje decyzja, czy powinniśmy realizować działania na rzecz próby zestrzelenia tego myśliwca. To są bardzo stopniowe działania, ale w tym momencie to, co powiedział fiński szef sztabu, to co powiedział Aleksandr Rynkiewicz jako przedstawiciel i NATO i Stanów Zjednoczonych, jeśli myśliwiec jest uzbrojony i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza dla infrastruktury krytycznej i społeczeństwa, tak, jest możliwość, jest decyzja o tym, że należałoby go zestrzelić. W mojej ocenie, i to co też uważają Estończycy, tutaj takich działań ze strony Rosji nie będzie. Jeśli Rosja miałaby podjąć działania takie, że wchodzi uzbrojonym myśliwcem w przestrzeń powietrzną państw NATO, to oznaczałoby, że faktycznie chce realizować działania faktycznie zbrojne, bo to jest ogromne ryzyko. To od razu Państwa uprzedzam, że kazus turecki się tutaj nie wpisuje. Tam była sytuacja stricte wojenna. Tam Turcy uprzedzali o tym kolejnym zestrzeleniu i tam również ta maszyna była uzbrojona. My, co może jest naszym problemem, nie informujemy o tym, że zestrzelimy rosyjski myśliwiec. Ja słyszałem wypowiedź wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, że my będziemy strzelali, ale dodam Państwu, że my jesteśmy w NATO. Tutaj musi być decyzja w ramach porozumienia wszystkich członków, a w tym momencie głównym celem jest deeskalować. I tutaj finalnie, wracając do Estonii, problem jest taki, że Estonia wszystkie działania, które Rosja realizuje, czy to ogromne cyberataki, czy nawet sabotaże, czy nawet działania takie tutaj, obserwacja przestrzeni militarnej, czy podłożenie ładunków, czy podpalenie, Estonia może tylko naprawiać, mitygować. My mamy nie... A co to znaczy, powiedziałeś, celem trzeba deeskalować? W jaki sposób? Właśnie to jest problem w ramach NATO, że my słowo deeskalowanie rozumiemy jako uspokojenie sytuacji, żeby nie doszło do wojny. A Rosja deeskalowanie rozumie jako dalsze testowanie, jakie mogą być nasze kolejne możliwe reakcje i jak na wiele im pozwolimy. Nawet prezydent Trump podkreślał, że trzeba deeskalować, czyli nie dopuścić, żeby ta sytuacja przerodziła się w konflikt, wymianę ognia. I to jest to właśnie wyzwanie, że po angielsku to będzie, że albo może być reaction, albo może być response, czyli możemy mieć albo reakcję, albo odpowiedź. Naszą zazwyczaj reakcją jest naprawianie lub zabezpieczanie. Jak w Polsce dochodzi na przykład do podpaleń, dochodzi na przykład do działań różnych typu obserwacja transportów militarnych, czy na przykład próba przesyłania ładunków wybuchowych, to co ostatnio mieliśmy, czy po prostu nawet jakieś zaburzenia wodociągów, to my naprawiamy. A teraz odpowiedź może być dwojaka. W ramach NATO tego unikamy, żeby była eskalacja, czyli nie atakujemy, ale możemy zrobić numer, którego ja jestem fanem, czyli wykorzystanie Ukrainy. Teraz tak, reakcja, naprawienie, ale odpowiedź... W jaki sposób? 3 zdolności. Pierwsza zdolność, jeśli chodzi o Ukrainę, to mamy przekazywanie uzbrojenia takiego, które będzie ofensywne. Czyli dajemy Ukrainie takie uzbrojenie, że to nie my atakujemy per se. Lega Artis nie atakują kraje NATO, tylko reaguje Ukraina. Teraz Ukraina, a teraz proszę zobaczyć, jak wiele jest ostrzeliwanych celów infrastruktury energetycznej i na Rosji, i na Ukrainie. Ta wojna w tym momencie przerodziła się w to ostrzeliwanie, że jest infrastruktura energetyczna. My dajemy Ukrainie takie uzbrojenie, żeby mogła ostrzeliwać Rosję. Rosja słaba wewnętrznie, Rosja słaba zewnętrznie. Więc pierwsze dajemy Ukrainie uzbrojenie. Drugi element, mówiłem już o cyber. Naprawdę jesteśmy mocni w tym cyberze. Mamy takie kraje w NATO, które mają zdolności ofensywne w ramach cyber i należałoby skorzystać z tego, żebyśmy my zaczęli prowadzić działania ofensywne stricte w dziedzinie cyber, żeby próbować rosyjskie zdolności zaburzać, a nawet jeśli nie chcemy stricte uderzyć w Ministerstwo Obrony Rosji czy jakieś służby rosyjskie, to uderzmy to, co robią rosyjskie grupy wspierane przez chińskie i irańskie, bo to trzeba powiedzieć, uderzajmy też w zwykłych obywateli, żeby oni mieli utrudnione życie. Niech Rosjanie mają utrudnione życie z uwagi na to, jak działa Rosja. I trzeci element to jest nie tylko same sankcje, które robimy, ale pamiętajmy, że jest dysputa, jest kłótnia w Brukseli, co z tymi zamrożonymi aktywami rosyjskimi. Więc ja dam taki cytat, że Rosja uderza w nas rakietami i dronami i wlatuje myśliwcami, a my jedyne co robimy,
to blokujemy możliwość dla rosyjskich oligarchów, żeby skorzystali ze swoich jachtów w Saint-Tropez i na Wybrzeżu Lazurowym. I to jest chyba największy problem, że jest ogromna ilość zamrożonych aktywów, z których należałoby skorzystać. I teraz ten głos estoński, bo chciałbym, żeby dzisiaj było Estonii, on po raz kolejny naciska na to, żeby to wszystko robić, tylko to jest za mało. Estonia cały czas jest tym głównym inicjatorem, żeby coś robić przeciwko tej Rosji na forum Unii Europejskiej. I tu znowu wybrzmiewa Estonia. Kaja Kallas, czyli była premier Estonii, ona właśnie jest szefową unijnej dyplomacji. Ona oczywiście miała swoje małe przywary, to pewnie państwo sprawdzą sobie w Google, że na przykład mąż pani Kai Kallas zajmował się działaniami logistycznymi, firmę logistyczną miał, która no niestety handlowała z Federacją Rosyjską właśnie na tym przełomie wybuchania wojny, ale finalnie sprawę rozwiązano i pani Kaja Kallas jest teraz tym głównym głosem i Estonii, i krajów bałtyckich właśnie w Unii Europejskiej. I teraz pytanie, jak się będzie pozycjonowała w tym wszystkim choćby Polska. Dobrze, opowiedz jeszcze o tym, jak wyglądają po pierwsze estońskie siły zbrojne, jak oni kalkulują, jak długo byliby w stanie wytrzymać atak rosyjski, czy w ogóle byliby sami w stanie wytrzymać cokolwiek, no bo przecież skala jest nieporównywalna sił rosyjskich i sił estońskich, nawet z obecnością tych wojsk cudzoziemskich, sojuszniczych. Ile jest tam właśnie żołnierzy, instalacji z innych krajów i w jaki sposób przebiega szkolenie? Na ile tam działa obrona cywilna? Na ile tam Estończycy, czy tam jest im bliżej do takiego modelu, jaki jest w Finlandii, gdzie nieustannie się wszyscy przygotowują i są po prostu świetnie wyszkoleni i cała infrastruktura działa, czy raczej to jest model polski, gdzie no musimy coś zrobić, ale tak, musimy się za to zabrać wreszcie, ale ciągle nic nie robimy. Pierwszą taką rzeczą, ja sobie specjalnie tutaj powiem państwu nazwę estońską, to jest Kaitselit. To jest tak zwana Liga Obrony, od tego zacznijmy. To Liga są Obrony Estonii, tak? Tak, Liga Obrony Estonii, ona w skrócie tak nazywana Ligą Obrony i to jest twór przypominający nasze Wojska Obrony Terytorialnej. I cała kluczowość tej Ligi Obrony polega na tym, że to są ochotnicy tak naprawdę w lokalnych jednostkach terytorialnych, ale całość podlega pod Ministerstwo Obrony Estonii. I czemu wychodzę od nich? Dlatego, że ci ochotnicy, ci ludzie, którzy chcą być częścią jak gdyby sił zbrojnych Estonii, bo to wliczamy w estońskie siły zbrojne, ta Liga Obrony, ona obejmuje około 30 000 członków, no to całość zaczyna się tak naprawdę już od wieku 7 lat. Czyli już 7-latkowie, oni zaczynają dołączać do takich małych inicjatyw, gdzie kształtuje się przede wszystkim ich umysły, ich podejście, ich zaangażowanie i dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Następnie przez kolejne lata oni są związani właśnie z różnymi grupami i oni szkolą się nie tylko z tego, jak podstawowy survival wygląda, ale na przykład z łączności, z logistyki. Ostatnio weszła w Estonii duża inicjatywa, jeśli chodzi o wykorzystywanie dronów. Także w liceach są takie zajęcia, w tym odpowiedniku liceum, jak właśnie takie drony obsługiwać, więc jest to ogromny atut, jeśli chodzi o Estonię. I w tej Lidze Obrony oni mają też szkolenia na przykład dodatkowe z wojskami zagranicznymi, więc jest to nie lada gratka, że można być, że tak powiem, częścią czegoś takiego. Jeśli chodzi o Estonię, to przypomnę, że tutaj jest obowiązkowa służba wojskowa, ale pamiętajmy, że Estonia ma populację około 1 400 000 osób, tak? 1 300 000 w zależności. Więc to nie jest dużo, to jest bardzo mało. Więc 4-5% całego społeczeństwa jest w potencjale mobilizacyjnym. Generalnie żołnierzy na ten moment całościowo wszystkich moglibyśmy powiedzieć, że jest około 50 000, ale weźmiemy pod uwagę powiedzmy tę Ligę Obrony 20-30 000, weźmiemy tych poborowi w służbie, no bo tych, którzy są obowiązkowy pobór, to jest około 3-4 tysięcy osób. Te szkolenia obowiązkowe są różne, one są albo 8-miesięczne, albo 11-miesięczne. Teraz trwają prace, czy nie zrobić tych szkoleń innych. Co to oznacza? Żeby one na przykład były 3-miesięczne i dość regularnie. Dlatego, że problem jest taki, że, no powiem wprost,
młode społeczeństwo nie do końca, choć estońska czuje to zagrożenie, to chce być wyjmowane z życia na przykład na tak długi okres czasu, tak? Mają swoje cele, mają swoje plany, mają swoje koncepcje, więc może należałoby skrócić ten okres i robić go troszeczkę inaczej. Zaskoczę Państwa, żołnierze zawodowi czynni w Estonii to jest około 5000 osób. Więc biorąc pod uwagę organizacje towarzyszące, Ligę Obrony, wszystko razem, no to finalnie możemy myśleć o pierwszym rzucie 50-60 tysięcy osób, a jeśli myślelibyśmy rezerwa strategiczna i wszyscy razem, czyli maksymalny potencjał obronny Estonii, to byłoby do 230 tysięcy osób. No jeśli porównamy na przykład do Finlandii, gdzie ten finalny rzut byłby około 1 miliona osób, to są zupełnie inne zdolności. Więc idąc teraz dalej, te organizacje młodzieżowe, ta Liga Obrony ma potencjał w kontekście budowania tego mindsetu, budowania tych koncepcji rozumienia, czym jest dla nas bezpieczeństwo, czym jest dla nas tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa Estonii. Ja sobie specjalnie wypisałem te liczby dla Państwa, dlatego że to jest niesamowicie ciekawe, jak mały może być kraj, a też jakie mieć duże oczekiwania, bo tutaj też pada zawsze hasło, że co mogłaby zrobić Estonia. No i tutaj Estończycy właśnie też dość wprost mówią, że te zdolności są ograniczone, dlatego szukają partnerów zagranicznych. I tutaj oczywiście na pierwszym miejscu wychodzi Francja. Ale teraz tak, jeśli byłby jakikolwiek atak rosyjski na Estonię, Estonia jest świadoma, że nie byłoby jej w ciągu kilkudziesięciu godzin. I to nie jest tak, że ja to teraz mówię i to mi powiedział człowiek na ulicy, tylko tak po prostu wygląda z koncepcji. Co więcej, mieliśmy przyjemność grać z szefem sztabu w grę wojenną właśnie w zeszłym roku na Defense Dayu, gdzie właśnie realizowane były między innymi takie koncepcje. Tylko teraz tak, Estonia, 2 elementy kluczowe. Jest w pełni świadoma, że będzie się broniła i będzie reagowała i uczyni wszystko, żeby uderzyć w 2 kluczowe elementy. Albo Estonia atakowałaby w głąb Rosji, pierwszym celem byłby Sankt Petersburg, albo Rosja, w zależności od ruchów wojskowych w obwodzie kaliningradzkim, uderza na Kaliningrad. To są 2 koncepcje, które tutaj wybrzmiewają. Teraz Albo Estonia, nie Rosja, tylko Estonia Estonia uderza na obwód kaliningradzki, a jeśli Rosja wykonuje jakieś ruchy w obwodzie kaliningradzkim, ruchy zagrażające na przykład sojusznikom, czyli Polsce i Litwie, czyli 2 koncepcje. A teraz drugi element, o którym mówiłem, Estonia, mówiąc wprost, musi liczyć na sojuszników, czyli Estonia wprost liczy na Finów, liczy na Szwedów, ale oczywiście liczy też głównie na te wojska, które ma na swoim terytorium, a na swoim terytorium ma choćby między innymi Brytyjczyków jako państwo ramowe w ramach wysuniętych wojsk NATO, ma na swoim terytorium Amerykanów. Tutaj też jest ciekawe, że właśnie ostatnio była sytuacja, że dron w pobliżu właśnie stacjonowania Amerykanów przelatywał, niezidentyfikowany dron. Ma oczywiście na swoim terytorium Francuzów i to właśnie ci Francuzi, choć nie są państwem ramowym, to oni są tym głównym sojusznikiem Estonii, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Jak dużo jest tych wojsk zagranicznych? No niestety tutaj są liczby niewielkie, dlatego że kluczowi, czyli Francuzi, no to 300 wojsk, Brytyjczycy 300 wojskowych, Brytyjczycy w zależności to jest maksymalnie do 1000 osób, Amerykanie około 200-300 osób. Są też inne nacje, mamy też Duńczyków, mamy Czechów, mamy Belgów, w zależności od rotacji. No ale utrzymywana liczba wojsk w zależności maksymalnie do 2000 żołnierzy. Teraz tak, kwestia uzbrojenia, oczywiście wielkie zakupy estońskie. Kupili między innymi polskie pioruny, czyli wyrzutnie naramienne, obrona przeciwlotnicza, ale mają też oczywiście HIMARSy, zakupili też francuskie Cezary, oczywiście współpraca bilateralna. Nie są to wojska, Jegorze, jeśli mnie o to pytasz, nie są to wojska, które w jakikolwiek sposób mogłyby się przeciwstawić, jeśli byłoby duże natarcie Federacji Rosyjskiej. Ale jeśli pytasz mnie o to, czy Estonia liczy na to, że w przypadku na przykład ataku na wojska, gdzie są Francuzi, to Francja automatycznie by zareagowała, tak, to jest to, na co Estonia liczy. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że Estonia też przeprowadza dość duże ćwiczenia dość regularnie, poza Nordami, to przeprowadza ćwiczenia także z Francuzami. Ćwiczenia z Francuzami polegają na tym, że Francuzi robią szybki przerzut wojsk z Francji właśnie do Estonii w przypadku zagrożenia. I jak się kalkuluje, ile czasu potrzebowaliby sojusznicy Estonii, żeby dostarczyć tam takiej ilości wojsk, które byłyby w stanie zatrzymać agresora?
Igorze, to jest niestety bardzo trudne pytanie. Bałem się, że o to zapytasz. Niestety, ale ostatnie ćwiczenia francuskie wykazywały, że byłby to czas nawet około tygodnia, żeby takie siły dostarczyć, jeśli chodzi o choćby taki kraj jak Francja. Tutaj dochodzi oczywiście element taki, że Estonia by tygodnia nie wytrzymała po prostu. Estonia by tygodnia nie wytrzymała, więc to jest chyba największy problem. Na ile oni, sytuacja tak naprawdę w razie ataku byłaby ultra dramatyczna, no bo Estonia może zostać zmieciona w ciągu 1-2 dób. Do 3 dni przewidują koncepcję. Siły, no, jest Finlandia, tak? No, jest połączenie z Polską przez Litwę, Łotwę, ale to ciągle jest za dużo czasu. Czy ludzie jakby w Estonii o tym myślą? Znaczy, na ile im towarzyszy w takim codziennym życiu taka myśl? Ja pamiętam, jak niedawno byłem w tym Tallinie, no, niesamowite miasto, ultra nowoczesne, nie? Absolutnie nie wygląda na postsowiecką przestrzeń. Super innowacyjne, ci młodzi ludzie, bardzo kreatywni, widać, że tam tętni tym życiem kreatywnym, to robi niesamowite wrażenie. A z drugiej strony ja miałem takie poczucie, bo tam niedawno tam chodząc po Tallinie, że może to zniknąć w chwilę. Ja jestem ogromnym fanem Tallina, jeśli chodzi o miasto. Jest właśnie takie połączenie nowoczesności, ale też jest choćby to stare miasto, piękne te mury. Piękne. Fantastycznie utrzymane po prostu jak tam jest jak Skandynawia, tak? To już jest... Tak, oni walczą o to, żeby nie być, jak to się mówi, tą gorszą częścią Finlandii, dlatego że oczywiście Finowie się naśmiewają, że na zakupy to przyjeżdżają oczywiście do Estonii, ale tu co czują Estończycy? No muszę Państwu powiedzieć też oczywiście, chcę dawać perspektywę od razu polską. Wystarczy wpisać w Google, ogromna inflacja w Estonii, to jest duży problem. Tutaj naprawdę ceny skoczyły, tu mamy euro. 2, ceny energii, no jest tutaj naprawdę dość kosztownie. Igorze, Tallin jest piękny, Tallin jest cudowny, no ale im dalej jedziemy w stronę granicy z Rosją, do takich miast jak choćby Tartu, gdzie jest Baltic Defense College, choć Tartu i tak się rozwinęło, ale pojedziemy dalej choćby do Narwy. To właśnie Narwa, szanowni Państwo, to jest to słynne miasto, gdzie mamy zdjęcie, jest rzeka i po jednej stronie jest Estonia, po drugiej stronie jest Rosja. Być może Igor wam rzuci zdjęcie. Będzie dość duża konferencja, na którą też się wybieram właśnie na początku grudnia, właśnie w Narwie, dotycząca tych zagrożeń. Tutaj to są takie sygnały estońskie. Ja wiem, że dla Państwa to się może wydać śmieszne, takie miałkie, ale że właśnie przyjeżdżają eksperci, specjaliści, ministrowie do Narwy, tuż przy granicy z Rosją, żeby rozmawiać na temat zagrożenia rosyjskiego. No Estonia dużo nie może, więc odpowiadając na Twoje pytanie, to, co mówiłem też na początku, to poczucie takiego zagrożenia, no oni nic z tym nie zrobią. Oni mają świadomość, jak geografia wygląda. Mają też świadomość zdolności rosyjskich. To nie jest tak, że przecież nie czytają gazet. Też te kwestie bezpieczeństwa wybrzmiewają codziennie. Dzienniki estońskie, też media, mają bardzo regularnie kwestie bezpieczeństwa. Powiem Państwu więcej. Teraz w parlamencie estońskich jest taka sytuacja, że jest partia Reform i partia ST200. Oni mają w parlamencie, który ma 101 miejsc, mają 52 miejsca. Czyli mają większość, taką niewielką. I jednym z głównych tematów jest właśnie, jak mają być dalej desygnowane, wydawane pieniądze na obronność. Przypomnijmy, co się właśnie stało na Litwie. Duże nieporozumienie między minister obrony Dolviene Šakaliene i panią premier. Więc te kwestie bezpieczeństwa one też wybrzmiewają w środku i społeczeństwa to widzą. Więc Estończycy mają świadomość swojego miasta, tego, co tutaj robią, ale też wiedzą, że jest to jakieś takie smutne, że muszą liczyć tylko i wyłącznie na sojuszników, bo Estonia może kupić te pioruny, może mieć Hajmarsy, może kupić Cezary, mogą tych Francuzów tu zapraszać, współpracować. Ja przypomnę Państwu, to dzisiaj jeszcze nie wybrzmiało, jak Estonia chce działać. To znowu paralele, żeby Państwo dobrze czuli klimat. Polska, jakiego ma głównego sojusznika? Tutaj każdy sobie myśli w głowie, odpowiada. Stany Zjednoczone. Jak usłyszałem kiedyś od jednego wyższego polityka amerykańskiego, Aleksander, strategiczne partnerstwo kosztuje.
czyli wiadomo, że chodzi o zakup uzbrojenia. Estończycy robią podobnie, czyli strategiczne partnerstwo z Francją Estonię dużo kosztuje. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Estonia wysłała swoje wojska do Afryki w ramach misji Barkan do Sahelu. Wysłali swoich żołnierzy, żeby walczyli wspierali Francuzów w walce z dżihadystami. Więc no, to był ogromny ruch dla Estończyków, że mała Estonia wysyła po prostu wojska tam. Co ciekawe, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jak kryzys białoruski wystąpił, to Estończycy wysłali też swoich żołnierzy z Ligi Obrony właśnie do Polski, żeby pomagać nam na granicy, gdy Białorusini ruszyli swoją wojną hybrydową. Ale Estończycy właśnie myślą o tej swojej słabej geografii, o tym niewielkim potencjale militarnym, bo i nagle teraz wydają pieniądze, no ale ile oni mogą wydać? Kilkanaście miliardów i to jest za mało, tak? No niewielki kraj. To Estończycy myślą sobie, musimy z tymi Francuzami mega mocno działać, musimy współpracować, musimy na nich naciskać, żeby oni byli tu, a nie tam. Musimy ich tu wciągać. 2, musimy przekonywać wszystkich, że ta Ukraina jest najważniejsza i trzeba tam dawać ogromne pieniądze. Przecież oni z swojego PKB to wydają praktycznie najwięcej, żeby pomagać Ukrainie, żeby trwała wojna na Ukrainie, a nie trwała wojna w Estonii. Bo jak Rosja nie daje rady na Ukrainie, no to nie da rady zaatakować krajów bałtyckich. To jest myślenie estońskie. Dlatego Estończycy mają to poparcie, żeby wydawać na obronność i żeby wspierać Ukrainę. I to jest ewenement. Tutaj naprawdę wewnątrz Estonii dalej jest bardzo mocne poparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców. W Polsce wiemy, jak debata się teraz zmienia, a w Estonii się to bardzo mocno utrzymuje. Więc Francuzi, widząc, że Estonia to jest dla nich ciekawy rynek zbytu, zwłaszcza w kontekście współpracy w ramach cyberbezpieczeństwa, 2, okno na kraje nordyckie i kraje bałtyckie, 3, mogą Francuzi pokazać trochę tej Rosji, że wy nas wykopujecie z Afryki, to my wam się troszeczkę pokażemy właśnie w kraju bałtyckim wysuniętym, pokażemy wam się właśnie w Armenii. I Francuzi, tu jest ciekawe, gdy Estonia chciała do niestałej Rady Bezpieczeństwa, do tej Rady Rotacyjnej w ONZ, to Francuzi praktycznie całościowo pomogli Estończykom, żeby oni weszli na kadencję 2020-2021, co dla Estonii było ogromnym wystrzałem współpracy międzynarodowej. Od 2020 roku Estonia, będąc w tym ONZ-cie, mnóstwo relacji nawiązała. Także, co ciekawe, w Afryce Estonia mocno właśnie na tym poziomie cyber współpracuje, a Francuzi wówczas, te 5 lat temu, mieli cholernie trudny wybór, dlatego, że decydowali, kto będzie w tej radzie, bo tak naprawdę to nie jest tak, że tam musi być głosowanie, ale wiadomo, że Francuzi lobbying stosowali, wybierali między Rumunią i Estonią. I do dzisiaj Rumuni mają za złe Francuzom, że wybrali wówczas Estończyków. Więc teraz Estonia liczy na Francuzów w największym stopniu i oczywiście na Finów. Trwają właśnie rozmowy, żeby fińskie siły zbrojne przy wykorzystaniu swojej marynarki powietrznej mogły umożliwić wejście fińskim myśliwcom w estońską przestrzeń powietrzną w celu obserwowania i kontroli nieba. I to byłby duży game changer, więc Estonia stoi tak naprawdę sojusznikami i to w odróżnieniu od Polski tutaj oni stawiają w pełni na kraje europejskie, żeby tutaj te kraje europejskie były. Dla nich tych 300 Amerykanów, którzy się tutaj pojawia, to nie jest tak naprawdę duże wydarzenie. Im po prostu zależy na tym, że jakby jakikolwiek inny niż estoński żołnierz zginął lub został zaatakowany, to po prostu odpowiedź na to będzie dramatycznie duża. Jak wyglądają relacje między Estończykami, a Estończykami rosyjskiego pochodzenia, których jest tam przecież dużo i jak oddziałuje państwo, na ile oni są lojalni, na ile tam są obawy związane z ich zachowaniem. Opowiedz o tym, proszę. Może jakąś taką, że tak powiem, małe wsparcie lub mała rada. Generalnie basen jest bardzo zdrowy, więc polecam chodzenie na basen, więc staram się ja czasami wybrać na basen. Oczywiście Estonia i Finlandia stoją również sauną. Dlaczego o tym mówię? Gdy parę lat temu wybierałem się tutaj na basen, gdy mieszkałem tutaj na stałe, to bardzo jedna rzecz mnie uderzyła. Dzieci generalnie w szkołach podstawowych mają baseny. W Polsce też to jest, dzieci chodzą na te zajęcia, wiadomo, mają te treningi, ćwiczą w ramach zajęć szkolnych. I tutaj, gdy wchodzę na tę płytę basenu po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, to widziałem, że są grupki mówiące w różnych językach. Dla mnie na początku to osłuchiwanie się z rosyjskim i tak samo estońskim, no to było ciekawe doświadczenie. Ale od razu rzucało się w oczy ten podział.
czyli dzielą się dzieciaki mówiące po estońsku, mówiące po rosyjsku. Już na tym poziomie 6, 7, 8, 9-latków widzę ten rozstrzał. Jeśli dodadzą sobie Państwo to, co mówiłem wcześniej, o tej lidze obrony, o tym słuchaniu hymnu, o tym, że jesteście Estończykami, o tym czytaniu w gazetach, przecież dzieciaki też mają TikToki, Instagramy, słyszą, że przecież jak wybrzmiewają słowa Zełenskiego czy Hanno Pevkura, ministra obrony Estonii, że może być rosyjski atak, no przecież takie dziecko 9, 10, 11-letnie, ono przecież słyszy i pyta później mamę, czy faktycznie Rosja może nas jutro zaatakować. No to jest taki dzienny po prostu dzienna rozmowa. To są tematy, które dla nas się wydają może odległe, ale przecież też w Polsce padają pytania. Przecież ja sam widzę, słyszę w przedszkolach na przykład, kiedy mamy w polskich przedszkolach, to proszę wziąć też pod uwagę, czy szkołach, kiedy pojawiły się ukraińskie dzieci, u nas to w przestrzeni medialnej nie wybrzmiało, ale proszę powiedzieć, że nasi nauczyciele musieli mówić do dzieci, tłumaczyć im, dlaczego nagle w polskich szkołach są ukraińskie dzieci? Dlaczego te dzieci nie mówią ani słowa po polsku? Dlaczego to dziecko mówi, że uciekło przed wojną? Proszę pani, a co to jest wojna? Więc takie kwestie wybrzmiewają. I tutaj w Estonii jest troszkę inny charakter, bo to trwa od lat. Ale proszę sobie wyobrazić, jeśli na Litwie, na Łotwie gdzieś mieli to poczucie, że ta mniejszość rosyjska jest. I to było wszystko na jakimś poziomie akceptowalnym. I nagle wybuchła wojna. A później pojawiło się to ogromne medialne zainteresowanie, że ta mniejszość rosyjska, która jest w twoim kraju, ona tylko czeka na sygnał z Moskwy, na sygnał z Kremla, żeby po prostu stworzyć powstanie i was od wewnątrz rozwalić. Takich słów używano, żeby erozja od wewnątrz. W Estonii sytuacja jest w miarę spokojna, jeśli chodzi o taką relację życia. Oczywiście języki, które słyszymy, głównie w usługach, bo tutaj też pracują osoby z mniejszości, też osoby posługujące się rosyjskim, no to odczują Państwo, że jest ok. Tu świetnie, bo generalnie wszyscy mówią po angielsku, ale oczywiście są ludzie, którzy mówią tylko po estońsku, są też właśnie tylko ci, którzy mówią po rosyjsku. I teraz widząc tę sytuację na basenie, właśnie te różnice, to gdzieś później dalej rośnie, czyli mamy 16, 17, 18-latków, którzy po prostu mówią głównie po rosyjsku, a ci mówią głównie po estońsku. Też ciekawą sytuację opowiadał mi właśnie jeden kolega z poboru, bo był na tym poborze w estońskiej armii i mówi, że był właśnie chłopak jeden, który nie mówił słowa po estońsku, że komendy na przykład w prawo, komenda w lewo zwrot, to on w ogóle tego nie wiedział, ale po 8 miesiącach już się troszeczkę nauczył, a po kilku latach są najlepszymi przyjaciółmi, więc jakoś te relacje można odbudować. Teraz jeśli chodzi o samą mniejszość rosyjską, dużo jest problemów z tymi słynnymi szarymi paszportami. Proszę sobie zobaczyć, ci ludzie, którzy tak naprawdę po Związku Radzieckim, oni tak nie mają tak naprawdę obywatelstwa, tak? 2, pojawiły się te wymagania w kontekście nauczania języka, w zasadzie znajomości języka, żeby znać język estoński na B2. I oczywiście podjąłem próbę, dalej regularnie próbuję w ramach ćwiczenia swojego mózgu uczyć się języka estońskiego. Oczywiście nie, żeby biegle w nim mówić, tylko żeby nawet przeczytać jakieś media, czy po prostu wyłapać poszczególne słowa, które padają, ale nawet języka estońskiego nie ma na Duolingo, więc ciężko się go nawet uczyć w wolnej chwili, ale im dalej w stronę granicy rosyjskiej, znaczy im bliżej, ale im dalej od Talina, tym więcej jest przecież mediów rosyjskich. Przy samej granicy z Rosją telewizja, radio tylko po rosyjsku. Jeśli jest się w Narwie, porozmawia się z wieloma ludźmi tam, to wiele z nich nie ma pojęcia o tym, jak my postrzegamy ten konflikt. Oni widzą go tak, jak go prezentuje Rosja. Czyli ta mniejszość, która może już nie jest teraz 30%, może 20%, ale wiele osób wśród nich, oni widzą konflikt Rosja-Ukraina oczami Rosji. I to jest ten problem, że Estończycy, Rosjanie, czy też mniejszość rosyjska nie mogą się często odnaleźć w tej sytuacji. Dlatego postawiono troszeczkę na taki charakter, żeby nie naciskać na ten temat tak, żeby go maksymalnie wycisnąć i się pozbyć problemu. Jest to proces stopniowy, czyli uczymy się języka estońskiego, takie są oczekiwania państwa. 2, informujemy, jaka jest sytuacja w kraju, musicie rozumieć, że Estonia odzyskała tą niepodległość, niedawno, tak, ponad 30, prawie 40 lat temu, tak, 35, więc musimy rozumieć, gdzie mieszkacie, gdzie żyjecie, jeśli chcecie żyć w naszym kraju, korzystać z naszych dobroci i z tego, co się tutaj dzieje. Ale dalej ta niepewność pozostaje i niestety Rosja jest w stanie zrobić tak, że przekona konkretne osoby, jak to robi w Polsce na przykład, za pieniądze, żeby realizowały właśnie działania, które zaburzą tę relację. Olek, czy tego typu działania są widoczne? Czy w związku z tym napięcie między Estończykami
mówiącymi po estońsku i po rosyjsku rośnie i też jak zachowuje się państwo wobec nich, czy też wprowadza rozmaite ograniczenia, tak jak gdzie działo się na Łotwie na pewno. I jeśli zapytasz mnie o to, czy dochodzi do zatrzymań osób, które są mniejszości rosyjskiej, albo do zatrzymań Estończyków, którzy realizują działania przeciw państwu, tak, dochodzi i ma to swego rodzaju regularność w tym kraju. Teraz tak jak mówiłem, język to jest wymagana rzecz, żeby pozostać na terytorium Estonii. Trzeba zdać egzaminy, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz oczywiście jest weryfikacja poszczególnych osób, to już działają estońskie służby, ale też 4 oczywiście jest maksymalne. Tutaj w Estonii nie ma tej takiej kultowania rosyjskiej historii, nie ma tak wielu pomników, tak jak to było na Łotwie, ale tak, jest maksymalne po prostu podkreślanie, że Estonia, tu jest język estoński, więc proszę sobie zobaczyć, proszę pomyśleć nawet, że jeśli ktoś tu mieszkał 30, 40, 50 lat, uciekł nawet przed 90 rokiem, ale na terytorium Estonii, on się czuje Estończykiem, może nie mówi perfekt w tym języku, ale czuje się Estończykiem, no ale teraz jest podważana jego wiarygodność, to też powoduje napięcia. I są sytuacje, gdzie na przykład mamy osoby, które mają teraz 20-30 lat, one nie mają obywatelstwa estońskiego albo je nabywają, na przykład przez małżeństwa, ale ich mama albo ich tata są zmuszeni, żeby na przykład opuścić właśnie terytorium Republiki Estońskiej, albo na przykład muszą zdać pewne egzaminy, lub po prostu, i to jest bardzo trudna sytuacja, mama lub tata mają zupełnie inną wizję tego konfliktu Ukraina-Rosja. I to też powoduje problemy, bo pada pytanie, na ile Estończycy powinni faktycznie w ten konflikt się mieszać, bo oni mają swój problem z Rosją, ale wtedy Kreml odpowiada hasłem, które na wielu działa. Przecież Rosja nie atakuje Estonii. Mhm. Czy państwo postrzega tą część obywateli jako realne zagrożenia? Znaczy, czy to słychać w mediach, w komunikacji publicznej, w sensie w komunikacji, nie chodzi mi o autobusy, tylko o to, w jaki sposób władze porozumiewają się z obywatelami? Czy tam, i czy w związku z tym to społeczeństwo się dzieli, czy mimo tego jest dosyć zjednoczone? Bartek Chmielewski z OSW, on robił świetne badania właśnie w kontekście, pozdrawiam cię Bartku, w kontekście właśnie tych mniejszości rosyjskich w krajach bałtyckich. Ja ze swojej perspektywy kompletnie tego nie odczuwam. Nawet więcej uważam, że państwo, administracja publiczna, generalnie osoby, które mają jakikolwiek wpływ, robią wszystko, żeby to nie wybrzmiewało. Powiem więcej, ja nawet uważam, że my, czyli osoby z zagranicy, dużo bardziej to widzimy, próbujemy widzieć, i pompujemy sytuację, niż ona faktycznie ma miejsce. Ja tego przez lata nie odczuwałem, nie widzę też takiego zagrożenia, to zagrożenie nie jest wydatne, to my chcemy, nie mówię, że tak eskalować, podkręcać sytuację, ale gdzieś szukamy tego, jak ta mniejszość rosyjska zaatakuje, a raczej Estończycy wielokrotnie podkreślali, że jest to mniejszość, która w wielu przypadkach świetnie się zasymilowała, są ważnym elementem estońskiej gospodarki, są to ręce do pracy, są to osoby otwarte, są to osoby, które rozumieją sytuację, więc nie, to nie wybrzmiewa. Raczej bym powiedział, że to za granicą jest poszukiwanie tego zagrożenia niż faktycznie tutaj Estończycy. Nawet czasami można powiedzieć, że sposób porozumiewania się i egzystowania Estończyków i Rosjan, czy też tej mniejszości rosyjskiej lub osób z przeszłością tą rosyjską, jest bardzo dobry, że oni się odnaleźli w tym społeczeństwie, oni się odnaleźli, potrafią razem być. Poza takimi mniejszymi aspektami, jak mówiłem, na tym basenie, co mnie tak dotknęło, no to oni generalnie żyją razem, nie ma konfliktów, nie ma napięć, nie ma takiej gettoizacji. Od razu się muszę odnieść do swojego konika, czyli do Republiki Francuskiej. To nie jest sytuacja, gdzie mamy algierskie osiedla, czy afrykańskie osiedla, czy stricte jakieś takie miejsca, gdzie żyje tylko jedna społeczność. Oni faktycznie się zmiksowali, więc tutaj Estonia wykonała wielką pracę. No ale oczywiście zawsze pojawia się ta lampka taka niebezpieczeństwa i to jest coś, co właśnie jest niestety wyolbrzymiane przez zagranicę. No i trzeba pamiętać, że słynne hasło tutaj badaczy terroryzmu, że nawet jeśli 1000 osób będzie takich naprawdę dobrych, pozytywnych, ale jedna podejmie jakieś działanie wrogie, to po prostu zaburza całkowicie cały obraz. Podsumowując, małe, niewielkie, niezwykle kreatywne, innowacyjne społeczeństwo pod ciągłym zagrożeniem.
jakbyś mógł, nie wiem, w jednym, dwóch, trzech zdaniach podkreślić i opisać dzisiaj tę sytuację, którą pod względem poczucia bezpieczeństwa jest w Estonii. Dla tych państwa, którzy nie byli w Tallinie, polecamy obaj to miasto, bo jest bardzo ciekawe, przyjemne i historyczne i super nowoczesne zarazem, a to była radziecka republika. To jest niesamowite. Jak byś określił tę sytuację, i ten stan emocji, który tam dzisiaj jest? Ja specjalnie napisałem kilka dni temu dla Defense24.com taki artykuł właśnie dotyczący tego, że w Estonii nikt się nie boi, więc jednym zdaniem, jeśli mógłbym podsumować całość, to początkiem zwycięstwa jest odwaga. I to jest moim zdaniem hasło, które przyświeca Estończykom i można ich krytykować za byciem malutkim, za byciem niezdolnym do samodzielnej walki, ale jednocześnie klimat, który jest wśród społeczeństwa, w mojej ocenie zasługuje na podziw. O ile w charakterze ponadnarodowym, czyli na tej arenie, oni głośno domagają się wielu rzeczy, które Polska nie powinna spełniać w wielu aspektach, myśląc o swojej racji stanu, to jednak są sojusznikiem, na którego my możemy liczyć, a oni mogą liczyć na nas, tylko oni wiedzą, że tylko i wyłącznie trudności rosyjskie na Ukrainie uchronią Bałtów, bo oni nigdy nie musieli mówić sprawdzam i nie chcą po prostu tego sprawdzam mówić. Więc dzisiaj dominuje odwaga, dominuje to, że chcą współpracować i dominuje też to, że przez tyle lat zrobili tak wiele, rozwinęli się niesamowicie, bo w mojej ocenie dużo lepiej niż Litwa czy Łotwa, przepraszam swoich przyjaciół w tych krajach, ale sam byłeś w Tallinie, widziałeś i chcą iść dalej. Jeśli teraz przełożą Tallin na te mniejsze miejscowości, to naprawdę będzie świetnie rozwijające się państwo. Muszą też pamiętać, że mają po prostu po swojej stronie choćby Finów, którzy też chcą mieć silne państwo, więc będą tu wspierali. A konkludując, jeśli chodzi o podróże do Estonii, jedynym wyzwaniem jest ten jamming GPS, czy te trudności, które Rosjanie powodują, bo ja na przykład personalnie miałem parę razy problemy, żeby polecieć z Helsinek do Tartu, ale na przykład loty Warszawa-Tallin są 4 razy dziennie. 4 razy dziennie leci się, szanowni państwo, godzinę 20, więc naprawdę bardzo łatwo, świetne jedzenie, tanio, czasami taniej niż w porównaniu do Polski, więc takim pozytywnym aspektem wolałbym zakończyć tę naszą rozmowę, gdyż, mówię, w Estonii nie ma wojny, w Estonii jest bezpiecznie, w Estonii są sojusznicy. Oczywiście wyzwania są na przyszłość, ale po to na tych naszych rozmowach, na twoim kanale, Igorze, ukazuje się tak wiele świetnych materiałów, żebyśmy wiedzieli, mieli troszeczkę świadomość, co się dzieje, żebyśmy w przypadku po prostu jakichś sytuacji wiedzieli, jak reagować i po prostu sami się uspokajali. Więc Estonia edukuje, Estonia się szkoli, Estonia musi po prostu gonić silniejszych. Co do tego tanio tylko mam wątpliwości. Nie tak drogo jak w Paryżu, to miałem na myśli. Wiem, ale moim zdaniem drożej niż w Warszawie pod niektórymi względami. Ale ja to cię jest... zabiorę, Igor, jak przyjedziesz do takich tańszych miejsc. Są też tańsze, wiem, ale nie jest to bardzo tanie miejsce, ale na pewno bardzo warte odwiedzenia. Aleksander Olech, Defense24, serdecznie ci dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. To wszystko w tym odcinku. Napiszcie państwo, co sądzicie. Jeśli byliście w Estonii, opiszcie, jak wy ją widzicie. Wspierajcie Układ Otwarty. Zapraszam na mój profil na patronite.pl. Dziękuję bardzo. Do widzenia.